Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Dachterska. Z wykształcenia jestem tłumaczką i tłumaczenia to mój pierwszy, można powiedzieć, zawód, któremu poświęciłam 10 lat życia. Po tych 10 latach naszła mnie refleksja co do mojej przyszłej kariery zawodowej. Postanowiłam zmienić zawód, zmienić całkowicie właściwie swoje główne zajęcie zawodowe. Stworzyłam markę odzieżową. Postanowiłam poświęcić się projektowaniu mody i ta marka to Manufaktura Mody. W tej chwili prowadzę biuro tłumaczeń z języka niemieckiego i jestem właśnie właścicielką marki odzieżowej Manufaktura Mody. To są dwa takie moje dziecka zawodowe. Dla mnie pierwszym takim czynnikiem był, można powiedzieć, mój charakter, dlatego że już będąc w szkole średniej zastanawiałam się, jak wybrnąć z sytuacji, żeby to ja była usatysfakcjonowana, biorąc pod uwagę mój troszeczkę władczy charakter, żeby odnaleźć się w środowisku zawodowym, bo zdawałam sobie sprawę z tego, że żeby wszystko było dobrze, to albo ja muszę być szefem, albo mieć niezależne stanowisko. Takim wyjściem z sytuacji bardzo trafionym, jak się później okazało, było otwarcie własnej działalności zawodowej i wykonywanie wolnego zawodu. Drugi mój zawód, czyli właśnie projektowanie mody i druga firma, czyli Manufaktura Mody, zrodziła się z chęci skosztowania czegoś nowego, rozpoczęcia nowego projektu, sprawdzenia się w nowej zupełnie branży i też w nowym środowisku zawodowym. Więc powiedziałabym, że przede wszystkim własne usposobienie byłoby takim wyjściowym czynnikiem, natomiast kolejnym zdecydowanie wola rozwoju i wola sprawdzenia się, nowe wyzwania. I potrzeba jakaś też, bym powiedziała, wynikająca z doświadczenia zawodowego poprzedniego w moim przypadku. Tych problemów jest tyle, że brakłoby nam chyba czasu, żeby o nich tak naprawdę w szczegółach opowiedzieć. Ale z pewnością to jest, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to jest zdecydowanie biurokracja i zmieniające się przepisy, bardzo często, za którymi trzeba nadążyć. Czasem dowiadujemy się, bo jeżeli nie tkwimy w zagadnieniach księgowych na co dzień, trudno nam jest być na bieżąco z tymi wszystkimi zmianami. Czasem dowiadujemy się w ostatniej chwili albo już nawet po terminie, że jesteśmy zobligowani do wykonania takiego czy innego zadania związanego z nowym przepisem. Więc dla mnie biurokracja jest olbrzymim obciążeniem, takim, który absorbuje dużo czasu, który mogłabym wykorzystać de facto na swoją własną działalność. Inna sprawa, skonfrontowanie się z rynkiem. Rynek w tej chwili jest tak nieprzewidywalny, że trudno mówić o możliwości wyciągania wniosków z poprzednich doświadczeń, takich, które pozwoliłyby nam ukierunkować działalność w jednym określonym torze. Czasem na przykład duże nakłady na reklamę okazują się nieskuteczne, a powiedzmy jakaś zupełnie przypadkowa akcja reklamowa, akcja promocyjna przynosi bardzo duże profity. Więc zdecydowanie powiedziałabym właśnie dynamika rynku i biurokracja to są dwie takie główne przeszkody, czy problemy, którymi trzeba mierzyć się codziennie. Robić swoje. Wbrew przepisom, biurokracji, dynamice rynku, robić po prostu swoje. Jeżeli chodzi o moją pierwszą działalność, czyli tłumaczenia, to jest troszeczkę, powiedziałabym, specyficzna branża, bo ukierunkowana rzeczywiście jest wąski segment, w którym działamy, czyli język, który wybrałyśmy, bądź języki, następnie jeżeli już się znajdzie swojego klienta i sprawdzi naszą jakość pracy, wtedy można liczyć na to, że zostanie. Natomiast jeżeli chodzi o modę, czy o branże związane, czy pokrewne w stosunku do mody, to tutaj trzeba być bardzo konsekwentnym, trzeba mieć jasno określony cel, do którego należy dążyć i trzeba być upartym
w dążeniu do tego celu, w realizacji tego celu. Niektórzy moi znajomi, którzy wiedzieli się o tym, że będę zmieniała branżę, zawód, pierwsze takie spostrzeżenie z ich strony było takie, że jestem odważna. Być może i tej odwagi też w sobie troszeczkę trzeba mieć. Ja tak nie twierdzę, ale to by było obiektywne zdanie, więc pewnie coś na rzeczy jest. Poza tym powiedziałabym, że nie wolno zatracić siebie w tym wszystkim, to znaczy nie dać się zwariować radom wszelkiego rodzaju, powiedzmy w cudzysłowie, mądrzejszych od nas, czy w podręcznikach, bo one nie są zbieżne, one może w swojej kwintesencji pokrywają się, natomiast tak naprawdę należy wybrać to, co nas najbardziej interesuje w tym wszystkim, analizować samemu otoczenie, więc przede wszystkim trzeba być konsekwentnym, myślę, to jest podstawa.